Mam takie wrażenie, że internet nikomu nie pozwala odpocząć, bo cały czas masz jakieś bodźce, które cię męczą. Bo internetowi jest na rękę, żebyś był zmęczony i żebyś cały czas był zaniepokojony i cały czas jakby wszystko krzyczy o twoją uwagę, więc... A jako, że ja potrzebuję odpoczynku zdecydowanie, to uznałem, że dzisiaj się wyłączę po prostu z internetu. Wyłączyłem wszystko, co ma dostęp do internetu i sobie siedzę, zaszyję się w pokoju. Nie chcę nawet wychodzić. Muszę myśleć. Chciałem wam przeczytać pewien cytat. To jest cytat z wykładu Charlie Kaufmana w BAFTA. A Charlie Kaufman to jest scenarzysta, jeden z najbardziej uznanych scenarzystów na świecie. Scenarzysta takich filmów jak John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, czy Anomalisa, zeszłoroczny. Reżyser filmu Synek Docha Nowy Jork, który jest jednym z bardziej ryjących mózg filmów, jakie można zobaczyć. Tłumaczenie jest moje, w oryginale to było po angielsku. Zmieniłem tylko słowo writing, czyli pisanie, bo to jest na temat pisania, na tworzenie w paru miejscach, żeby troszkę szerzej to można było odnieść, bo mimo, że to jest na temat pisania scenariuszy, to tak naprawdę to jest trochę taki traktat o życiu. I teraz wam to przeczytam. Ludzie na całym świecie spędzają niezliczone godziny karmieni rozrywką w postaci filmów, telewizji, gazet, YouTube'a, internetu. I niedorzeczne jest myślenie, że to wszystko nie zmienia naszego mózgu. Równie niedorzeczne jest myślenie, że to masowe odwracanie naszej uwagi nie jest wygodne dla tych, którzy są u władzy. Ludzie umierają z głodu. I nawet o tym nie wiedzą, bo konsumują masowo produkowane śmieci. Opakowania są kolorowe i krzykliwe, ale rozrywka jest produkowana w tych samych fabrykach, które robią batoniki i iPady. Projektowana przez ludzi, którzy zadają sobie pytanie, jak możemy sprzedać tego więcej. Ci ludzie są bardzo dobrzy w tym, co robią. Ale dostajesz to, co dostajesz, bo oni to produkują. Sprzedają ci coś. Cały świat jest na tym zbudowany. Polityka jest na tym zbudowana. Korporacje są na tym zbudowane. Związki międzyludzkie są na tym zbudowane. Umieramy z głodu. Wszyscy. Jednocześnie się zabijając nawzajem. Nienawidząc się nawzajem. Wyzywając się od kłamców i złych ludzi. Bo wszystko kręci się wokół marketingu. Chcemy wygrywać, bo jesteśmy samotni i puści i boimy się. Powiedziano nam, że wygrywanie to zmieni. Ale nie ma czegoś takiego jak wygrywanie. Co można zrobić? Mów, kim jesteś, wyraź to w swoim życiu i w pracy. Powiedz to komuś, kto jest zagubiony. Komuś, kto jeszcze się nie urodził. Komuś, kto się urodzi za 500 lat. Twoja praca będzie zapisem twoich czasów. Sama się nim stanie. Ale co ważniejsze, jeśli będziesz szczery wobec tego, kim jesteś, pomożesz tej osobie być mniej samotną w jej własnym świecie, bo ta osoba zobaczy siebie w tobie i to jej da nadzieję. Mnie dało nadzieję i ciągle do tego wracam. To ma niezwykłą wagę w moim życiu. Daj to światu, zamiast to światu sprzedawać. Nie pozwól sobie wmówić, że świat jest jaki jest, bo musi taki być. I na koniec dnia każdy musi być sprzedawcą. Postaraj się nim nie być. Cytując E. Cummingsa, bycie sobą w świecie, który dniami i nocami mówi ci, jak być kimś innym, to najcięższa walka w życiu człowieka. Świat cię potrzebuje. Nie potrzebuje cię na imprezie, po tym jak przeczytałeś książkę o tym, jak wypaść dobrze na imprezie. Takie książki istnieją i są kuszące, ale oprzyj się im. Świat potrzebuje cię na imprezie, żebyś zaczynał prawdziwe rozmowy. Mówił nie wiem i był miły. Mi się chce płakać, jak to słyszę. Podlinkuję, w opisie jest podlinkowany cały ten wykład i też transkrypcja po angielsku, jak chcecie sobie całe przeczytać. Jest bardzo fajny. Mówiliśmy ostatnio na temat autentyczności na YouTubie. To jest trochę od innej strony, ale pokazuje, że da się robić rzeczy prawdziwe, tylko to jest bardzo, bardzo trudne. Da się jakby zawierać istotę człowieczeństwa w tym, co się robi. Tylko po prostu to jest stawianie sobie poprzeczki bardzo, bardzo wysoko. I jakby... No. Jak fajnie jest się po prostu nie spieszyć.
To jest w ogóle yuzu. O Jezu, jakie kwaśne. Tego chyba się nie je tak. To wygląda jak pomarańcza, ale to jest jak cytryna. Nauczyłem się dzisiaj o Japonii czegoś nowego. To, czego najbardziej w tym momencie potrzebuję, to być samemu. Kasia wyjechała, więc mam taką jedyną szansę być po prostu sam. Nie wchodzić w interakcję z żadnymi ludźmi. Otoczyć się inspirującymi rzeczami, dobrymi filmami, książkami i chłonąć to wszystko. Cierpliwie, spokojnie, powolutku, bez tempa internetu. I czuję, że w ten sposób mogę coś nowego, fajnego wymyślić. To jest taki mój dzień dla mózgu. Cały dzień spędzony na wchłanianiu ciekawych rzeczy. Na przykład ta książka. Zacząłem ją czytać parę lat temu, przerwałem, teraz czytam od nowa i jest super. Każda strona masakruje cię mądrością. W całym tym pędzie tworzenia rzeczy w internecie wydaje mi się, że ja sam czasem zapominam po prostu, żeby się wyłączyć. Zanim zacząłem daily vlogować, miałem taki swój mały zwyczaj, że jeden dzień w tygodniu wyłączałem telefon i byłem po prostu niedostępny. Daily vlogowanie spowodowało, że trochę o tym zapomniałem, ale wydaje mi się, że będę musiał to przywrócić, bo to powoduje, że masz pewną taką klarowność myśli, która po prostu w internecie jest niemożliwa. I więcej robisz. Jak się wyłączysz z internetu, to więcej jesteś w stanie zrobić, bo od razu jakby przystępujesz od książki do filmu, do komiksu, do tego jakby przestępujesz ze stanu na inny stan. A jak jesteś w internecie, to myślisz sobie, obejrzę sobie film i spędzasz 40 minut przeglądając Netflixa i dodając rzeczy do ulubionych i masz potem listę 30 rzeczy, które warto by było zobaczyć, ale zmarnowałeś połowę czasu, w którym można by obejrzeć już coś konkretnego. Więc moja rada na dzisiaj to jest wyłączyć się czasem z internetu i szukać fajnych rzeczy, fajnych, inspirujących rzeczy, które można wchłonąć, które jakoś tam stymulują mózg z różnych dziedzin. Nie musi się to odnosić do tego, co chcesz w życiu robić, ale jeśli coś jest dla ciebie inspirujące i głębokie i fajne, to warto temu zawsze poświęcać czas. Zrobiłem pierwszą dziesiątkę w tym sezonie. Prawie się doczołgałem do mety, ale ważne, że się udało, nie? O, pierwsze koty za płoty. O, jak przyjemnie jest bez internetu, nie mam pośpiechu. Teraz się porozciągać bez pośpiechu.